Siema, Sybilextreme Vocal i 5 kroków do Fry Screamu. Jakiś czas temu nagrałem taki minutowy filmik o tym, jak właśnie w minutę opanować Fry Scream. Trochę to było efekciarskie, ale dla wielu osób działało. Tak czy inaczej, dodałem jeszcze 2 dodatkowe elementy do tego, co powiedziałem w tamtym filmiku, więc jest to taki jakby mały update. Dzisiaj zajmiemy się tym trochę dłużej niż minutę. Tak czy inaczej, pierwszym elementem, który niezbędny jest do tego, aby opanować Fry Scream, jest taki surowy, najprostszy dźwięk z użyciem naszych fałszywych strun głosowych. Taki najprostszy właśnie fry. Takie leniwe mruczenie lub dźwięk przypominający nienaoliwione drzwi. Bardzo leniwy, nie wymagający żadnego wysiłku. Gardło jest wręcz jak po podaniu pawulonu, czyli jest po prostu całkowicie rozluźnione, jeśli nie nawet zwiotczałe. W ogóle o nim nie myślimy, uruchamiamy delikatnie podparcie i po prostu mruczymy jak takie leniwe koty, czyli brzmi to mniej więcej tak. I należy po prostu pilnować tego, aby mieć dużo przestrzeni w jamie ustnej, żeby gardło nasze było również otwarte. Otworzyć gardło można w ten sposób, że po prostu symulujemy na przykład ziewanie. Wszystko tu się po prostu rozluźnia i otwiera. Podparcie, jakie do tego używamy, czyli delikatne napięcie górnej partii mięśni brzucha i mięśni przy żebrach, które wpływają na naszą przeponę, to podparcie ma być raczej delikatne, czyli czujemy, że te mięśnie pracują, są delikatnie napięte, ale nie jest to po prostu beton. Te mięśnie pracują delikatnie i tyle. Drugi element z 5 niezbędnych do szybkiego i efektywnego opanowania Fry Screamu to zmarszczenie nosa. Może się to wydawać bardzo dziwne wam, mi też się to wydawało bardzo dziwne i długo pracowałem nad tym, żeby jakby uwierzytelnić te obserwacje. Tak czy inaczej, takie zmarszczenie nosa ułatwia właściwe umiejscowienie tego dźwięku. Ten dźwięk po prostu wtedy lepiej jakby ślizga się po podniebieniu w kierunku jakby naszej jamy nosowej, jest lepiej umiejscowiony, czyli marszczymy nasz nos, wydając właśnie te mruczące dźwięki. Trzeci element, który wspiera nas w początkach Fry Screamu, to tak zwane wycofanie głosu, czyli teraz kiedy mówię, ten dźwięk znajduje się dosyć mocno z przodu, na przykład mówimy NG albo key i ten nasz język końcówką niemalże opiera się o dolne zęby, ale chodzi o to, żeby nasadę naszego języka delikatnie wycofać, czyli wtedy zamiast w ten sposób będę brzmiał w ten sposób i to jest właśnie wycofanie głosu i mamy takie ustawienie naszego języka przyjąć. Trochę też zmienia się ustawienie naszego podniebienia, nieznacznie się ono cofa, ewentualnie jeszcze delikatnie podnosi do góry, czyli po prostu podniebienie idzie w ten sposób, nasada naszego języka idzie w ten sposób, nasz głos się wycofuje. To jest właśnie wycofany głos i chodzi właśnie o przyjęcie takiej pozycji wewnątrz naszej jamy ustnej, czyli mruczymy, marszczymy nos, wycofujemy głos. U mnie już ten dźwięk z takiego leniwego, mruczącego przerodził się właściwie we fry. Kolejnym elementem, który ułatwia nam to, żeby ten fry stał się bardziej soczysty, jest po prostu uśmiech, czyli rozszerzamy kąciki naszych ust i te usta nasze po prostu otwieramy, czyli można powiedzieć, że po prostu uśmiechamy się, czyli mruczymy, marszczymy nos, wycofujemy głos i uśmiechamy się. Ostatni, 5. element, który prowadzi nas właśnie do
fry screamu to po prostu przesuwanie tego dźwięku, tego fraja jakby po podniebieniu w kierunku naszego nosa. Ten dźwięk tak jakby delikatnie ślizga się do góry w kierunku właśnie naszego nosa. Czyli pierwsze mruczymy, drugie dodajemy zmarszczony nos, trzecie dodatkowo wycofujemy głos, czwarte uśmiechamy się, i piąte przesuwamy ten dźwięk po prostu do góry, jakby po podniebieniu w kierunku jamy nosowej. Ok, czyli tak będzie brzmiał nasz jakby finalny produkt Fry Scream w najprostszej jego postaci. Po dodaniu ostatniego elementu, czyli przesuwając ten dźwięk do góry delikatnie, możemy też bardziej napiąć górne mięśnie naszego brzucha i między żebrami, czyli po prostu w miarę jak już uśmiechamy się i chcemy ten dźwięk przesuwać do góry, to delikatnie mocniej działamy naszym podparciem. Wtedy ten dźwięk staje się bardziej skompresowany, bardziej soczysty, bardziej taki ostry. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o 5 prostych kroków, które prowadzą nas jak po sznureczku do pierwszych naszych fry screamów. Zdrowy i mam nadzieję jak najbardziej efektywny dla nas wszystkich sposób. Testowałem to na osobach, z którymi pracuję, z którymi ćwiczę właśnie fry oraz inne wokale. Bardzo sprawnie im to wychodzi, co też zaskoczyło i mnie, i ich samych. Tak czy inaczej, te 5 kroków naprawdę działa i mam nadzieję, że zadziała dla jak największej rzeszy z Was wszystkich, dla jak największej ilości osób. Dziękuję Wam jeszcze raz za ponad 1000 subów i proszę oczywiście o więcej, jeśli te 5 kroków oraz inne filmy uznajecie za wartościowe, za pomocne dla Was w Waszym rozwoju wokalnym, dajcie oczywiście łapę w górę, nie zaszkodzi udostępnić. Chodzi po prostu o to, żebyśmy wszyscy rośli tutaj w siłę i żeby po prostu być coraz lepszym, coraz efektywniejszym, a przy tym nadal wyluzowanym, swobodnym i przede wszystkim zdrowym wokalistą ekstremalnym, aby siać w pierdol wszędzie dookoła oraz ogień, a samemu od środka być zimnym oraz wyluzowanym, gotowym do dalszego działania, wręcz niezniszczalnym na tyle, na ile jest to możliwe. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że te 5 kroków oraz inne filmy pomogą Wam stać się lepszą wersją wokalną samego siebie, zwłaszcza w wokalu ekstremalnym. Jeszcze raz dzięki za subskrypcję, rośnijmy dalej w siłę. No i pamiętajmy przede wszystkim, miłość, skurwysyny!